dojeżdżałem, zobaczcie jaka droga dojazdowa. Słońce wyszło, wiatru nie ma, gorąco, trzeba się rozbierać. Tak Marcel idzie do pracy. Witam prezesa koła, Pana prezesa koła oddziału, wiejskich oddziału. oddziału zamiejscowego. Dziwna rejestracja, LTM. Siema, witam serdecznie w kolejnej podróży. Dzisiaj jedzie ze mną mój syn Adam. Lecimy na Kołobrzeg, na naszego spota. Jadę pierwszy dlatego, żeby sprawdzić miejscówkę, bo miejscówkę podesłaną przez jednego z widzów, słuchaj, na Messengeru, nie pamiętam, na Messengerze, nie pamiętam teraz jak masz na imię, ale jadę ją właśnie sprawdzić, bardzo mi się podoba, ze zdjęć przynajmniej. Jeżeli będzie fajna, trafna, to tam zostajemy. Oczywiście roześlę wszędzie miejscóweczkę, gdzie ona jest. No i tak sobie lecimy. Jesteśmy zatankowani, byłem jeszcze dzisiaj u lekarza, ale dlaczego? Powiem Wam o tym później, w dalszym materiale. Mamy spakowany samochód, zatankowany, jesteśmy obkupieni, także bez zbędnego gadania lecimy. Przypominam tylko, że to jest wyjazd na inscenizację Bój o Kołobrzeg, która odbędzie się właśnie jutro. Nie pamiętam o której godzinie, ale tam w wydarzeniu jest wszystko napisane. Sobie zerknę, zobaczę. No, a ja lecę, jak już mówiłem, na tą miejscówkę podesłaną przez widza. Bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że tam zostaniemy. Tam naprawdę fajnie wygląda. Chyba zobaczycie. Ja tam jeszcze nie byłem, ale po samych zdjęciach już się zakochałem w tym miejscu. Zostało nam 85 km, także luz. Pogodę mamy, widzicie, nawet fajną. Ma być 16 stopni w Kołobrzegu. Dzisiaj to bardzo ciepło jest. W nocy około 10, 9 jakoś tak. Także luks. Nie będziemy chyba włączać ogrzewania, bo we dwoje będziemy tak grzali tutaj wewnątrz, że nie będzie nam potrzebne do ogrzewania. Aczkolwiek ostatnio też tak mówiłem, a włączyłem, ale było 6 stopni, trochę zimnie. No nic, zobaczymy. Zobaczcie, wczoraj dojeżdżałem, zobaczcie jaka droga dojazdowa. Lubię taką drogę, jestem podjarany jak dzik na żołędzie. 3 km zostało, także zaraz będziemy na miejscu. No i proszę, jesteśmy w takim oto miejscu i tutaj będzie spot. To miejsce jest o niebo lepsze niż te co poprzednio. Tam furami się po prostu postaje i będzie fajnie. Tutaj się spotkamy, tu czy tam, obadamy sytuację, jak wszyscy nadjadą. Ja jestem tu pierwszy, żeby właśnie obadać sytuację, jak tutaj będzie. Patrzcie, jakie jeziorko. Woda chyba czysta, co Adaś? No nie widać, bo głęboko od razu. Ruda, zarośnięta. Dobra, chodźmy, telefon wezmę, bo zostawiłem na stole. Ja myślę, że chyba pójdziemy tam, co wiem. W sumie tu też można, tu jest fajnie, nie? No to jest lepiej, moim zdaniem. Co? To jest lepiej. Tu jest lepiej, nie? Patrz, tu można wjechać samochodem. Patrz. Ja tutaj normalnie wjadę. Dupę z tym. Śmietniki są. Tu w ogóle chyba coś było, zobacz, Adaś, jakiś podest betonowy jest. O, tak będziemy stać, kurna. A co, nikomu nie będzie przeszkadzało. Widok, kurczę, z okna, Marcin, prosto masz na drzewo, zajebiście. Kurna, to prosto, nie, dobra, będzie widać jezioro. Chciałem tak, że jak się rano obudzę, syn się obudzi, byśmy mieli widok piękny na jezioro. Tutaj w ogóle krzesło jest, można sobie usiąść. O, piłę mam, będzie można to pociąć, Adaś. To do klepania kotletów mamy dechę. No to się w razie czego może wiatr zejdzie, bo trochę wiatru jest. Masakrycznie, trochę wieje. I tak zimno się zrobiło, kuźwa. Chociaż jest 16 stopni. Ty, to jest stabilne emocjonalnie, czy nie? No. Czekaj. Usiądź. Stabilne. No to już lepiej, nie? No i gitarra. Czekamy teraz na ekipę. Sorry za ten wiatr, no ale wieje! Wieje! Już kręcisz? Słońce wyszło, wiatru nie ma, gorąco, trzeba się rozbierać. Ale dobra, my tutaj przygotujemy. Idzie jak złe. Suchutkie jak pieprz. Dobra, mamy. I git. Do rozpoczęcia
Gdzie jest? Co? Pokazuję, co to znaczy? No, że kurde krzywo. Na tyłu drzewo, nie? No. No jest prosto. Dobra rybiata, wziąłem kurde mikrofon bezprzewodowy, bo wieje jak cholera, pewnie będziecie mnie teraz lepiej słyszeć. Patrzcie, słoneczko wyszło, jest kurde 16 stopni, słuchajcie. Jest bardzo, bardzo ciepło, gdyby nie ten wiatr zaserany, to by było naprawdę kurde luksusowo. Ale nie jest źle, kurde, a w nocy ma być 10 chyba stopni. To też wysoka temperatura. Przemieściłem się trochę, jednak tutaj stoję, bo to jest więcej miejsca. Może niektórzy będą chcieli tam wjechać, ale ja wiem, czy jest sens. Nie ma sensu, ja i tak tutaj stoję, nawet jak oni będą chcieli tam, to ja stanę tu na uboczu, krzesełko jest, znaczy się stół jest, będzie można posiedzieć, popatrzeć. Drzewa są raczej takie malutkie, także tam nic nie spadnie. Tutaj było tak fajnie stanąć, nie? Z widokiem na jezioro. Ale tam... No, a jeżeli chodzi, słuchajcie, to co Wam mówiłem o... Czekajcie, wezmę tak, żebyście mnie bardziej widzieli. A jeżeli chodzi o to, dlaczego byłem u lekarza, bo dzisiaj byłem u lekarza, słuchajcie, znalazłem pracę. Tak, Marcel idzie do pracy i zaczynam już od poniedziałku, właściwie od wtorku, ale w poniedziałek mam szkolenie BHP i takie tam różne techniczne sprawy. I idę do pracy i tyle. Muszę, sytuacja do tego mnie zmusiła, cieszę się, że tak szybko znalazłem pracę. Zaznaczę tylko, że moja praca nie oznacza tylko, że nie będę robił swojej działalności gospodarczej. Działam dalej, rozwijam, no ale przyszedł taki kryzys, że no po prostu nie starczało, że musiałem dokładać do interesu, więc no musiałem iść do pracy. Więc pracuję sobie, znaczy będę pracował. Niestety przełoży się to na moje wyjazdy, ponieważ będę pracował w takim systemie, że będę mógł sobie pozwolić na wyjazdy co jakiś czas. No i niestety te wszystkie zapowiedzi, które tam były, czyli mój wyjazd na Sfornę, Gacie w tym roku, na zlot T4, nie wiem czy pojadę. No i nie wiem czy odbędzie się spotkanie w terminie tego mojego zlotu na Pstrągu. Znaczy odbyć się na pewno odbędzie, tylko nie wiadomo czy w tym terminie, który zaplanowałem, ponieważ no jak mówię, poszedłem do pracy i akurat może wypaść mi zmiana w te dni, bo będę pracował w ruchu ciągłym, ale na fajnym systemie zmianowym, który zaakceptowałem, bo normalnie bym nie poszedł w ruch ciągły, ale tutaj jest system zmian tak dopracowany fajnie, że po prostu mi pasuje. No ale to nic. Czekajcie, nasz zlot główny powinien być w maju, pod koniec maja. Taki był termin, założenie tego. No i tak myślę, że w połowie kwietnia będę chyba w stanie powiedzieć, lub na początku maja, czy ten termin będzie ważny, czy będziemy musieli to przełożyć na inny termin, na czerwiec prawdopodobnie. Ale odbyć się na pewno odbędzie. Adam siedzi. Może byś tak wyszedł? Nie. Fajnie jest. Nie. Ciepło. Kurtkę ściągnij. Mogę Ci z lokcia strzelić w rękę. Tak o. Adam dostał pierwszy okres dzisiaj. Zaraz ekipa przyjedzie, to zetniemy jakieś drzewo na ognisko, żeby było, nie? No. Żarcik oczywiście. Czekam na Jara, zaraz powinien nadjechać, bo dzwoniłem do jakiś czas temu. Zostało mu 3 dychy. Pewnie zaraz będzie. Tu! 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 Masz wjazd. Ślepy nie widział. Tu jest wjazd! No tu jest wjazd! Ale zrywa zrobił jak małolat. Może stać tutaj. Siema. Siema. Dzień dobry. Cześć Adaś. Kurwa, się nażarłem. Siedzę, odpoczywam teraz. W ogóle wjeżdżać nie można, nie? Gdzie wjeżdżasz? No tu, że tam szlaban stoi tam z przodu, widziałeś. No przecież nie przejechaliśmy. No to chodzi właśnie, też jak ktoś przyjedzie, powiem, tu nie ma szlabanu, nie? Bo zakazów też nie ma. To ja musisz... Może ja sobie tam stanę koło ciebie. A wal się, co? Specjalnie sobie tak ustawia. Ja chciałem tutaj stać, tylko krzywo stałem, nie? Zasłonisz mi widok na jezioro.
tu se stań, przecież tu jest prosto. No ale zawrócić chcę, bo też chcę mieć drzwi na jezioro. Spider, siema! Wygląda panienka z okienka. Dobrze jest. No to miejsce jest lepsze, kuźwa, od tamtego, bo tamto przy drodze było asfaltowe, to trochę do dupy, a tu jest trochę oddalone, nie? Cześć, Przemek. Chodź, Spider. Siema! Jak się jechało? Prosta droga, nie? Dobrze, dobrze. Blisko chaty. Spokojnie. Ile tutaj, nie wiem, godzina 20 O, przyjechaliśmy? o panel widzę. Kurna, w dupę jeżdża. A ja. A ty, ła! To setka jest? 100... nie wiem. 130. Albo 140. Jaro inwestuje. Co? Lodóweczka. Pokaż lodóweczkę. I za ile ją? 1700. Dobra, no to nie wiem co, spożywamy już coś? No właśnie, ja też tak czekam. Ja myślałem, że ty z tym Rafałem przyjedziesz od Rafał, nie Rafał, tylko Radek. Radek. Radek o 15 samochód odbiera, bo mu dowód zabrali. Bo nie zdążył na przegląd, kurczę, drapnęli go i zabrali mu dowód. No i dzisiaj od 15 odbiera z przeglądu, od mechanika, coś tam i To wraca. cię nie wymagacie do jazdy. No właśnie. O panie, szukamy drewna. Kusi mnie przejść, ale ja się boję, że się zacznie. No lepiej się nie kuś, bo ciuchów nie masz zbyt dużo. Szukamy drewna, ale nie widać nigdzie na razie. Ten z drinkiem idzie. Więc przynajmniej spacerek po lesie będzie. Najgorsze jest to, że kijów nie wzięliśmy do kiełby. Nie ma jak, kurczę, ten. Znaczy jest jak, bo zaraz się załatwi kija. Nie ma żadnego problemu. Poszukiwania drewna. To ja z kapturem na uszach słyszę, a wy nie. No ale kaptur taki na uszach to działa, wiesz, jak Ale ja tak szedłem, do tyłu słyszałem. Bo się odbiło od drzew. Nie na uszy byłem, wiesz. Może z daleka jedzie, bo tam w tym bruku, nie? Ale ten bruk miał równy był. Tam takie przyziemienie, był jakiś przejazd kolejowy, ale coś w pewnym momencie. Tak podskoczyłem, bo zapierdalałem tam. Ścieżka rowerowa była. Rzeczka tam jakaś była. Może. Tam nie, w tym miejscu, gdzie tak też podskoczyliśmy, to tam była ścieżka rowerowa. No też tam było właśnie takie po skosie, nie? Ścieżka rowerowa. Patrzcie, jak ty nadjechał. Ty my tu mamy. Dwa, weź to. Trzymaj, kręć. Panie, żeś wpadł, jak w Pershing wpadł. Witam prezesa koła, Pana prezesa koła oddziału, wiejskich oddziału zamiejscowego. Oddziału zamiejscowego, tak jest. Co tam ślęczałeś, panie, nad tym telefonem? A patrzyłem, czy ktoś napisał coś, jakąś wiadomość albo coś tego, a to nagle że pip, to ty. A miałeś o 15 wyjechać, Pan nie? Jarek jest. Tam poszedł teraz, wziął O moją 13 mi się udało. piłę, poszedł i poszedł szukać drewna. Na razie mamy tyle. Ciężko tu z drewnem jest. No, się nie dziwię, jak jest wylizane pewnie wszystko, nie? Jak miejscowa? Bo mi to, Elegancko. słuchaj, podesłał widz jakiś, tak na, Super. wiesz, na spontanie tu przyjechałem, bo Kurka była wodna, inna. Zajebiście rzut jest. miejsca, rzut kamieniem do wody. No. Ekstra. Radek też o 15 wyjeżdża, także też podejrzewam, że szybko tu przyjedzie, bo oni blisko mają. Sąsiad jeszcze jakiś No tam. tu teraz przyjechał jakiś. Myśleliśmy, żeby tam pojechać, mówię, ale już tutaj jestem rozstawiony, mówię, w dupę. stoimy tu. Ubiorę coś, bo Ciepło jest, ale wiaterek. ja w samochodzie miałem ciepło i się zgrzany jest. No. Się załatwić można, kuźwa, szybko. O Jezu, jak się wystraszyłem tak jak ty z tą kamerą, kurczę, coś mnie zaatakowało, to patyczek. Dziwna rejestracja, LTM. To z Łódzkiego. Koło Łodzi. Nie. To jest nowy. Łódzkie Się będziemy poznawać. A, bez jaj. No, tam jest Adam? Skądś jeszcze indziej. Litwa. Litwa miejska. To tak było w Smołdzinie, nie? O! Litewska, tak. Do nas? Dzień dobry. Do nas? Słucham? Do nas? Tak, Do- do, do? was, do was. A. Mam link Kazimierz KDL, Aha, a ja jestem Krzysztof. aha. To bardzo mi miło.
Marcin w ogóle. Cześć Rafał. A to bardzo takie logiczne. Kazimierz. A to kto? No to wiadomo, że nie może być inaczej. No chodź, nie śmiała. A Kazimierz Kadel, no Kadel, Krzysiek Długi, no już chyba prościej nie można. Bardzo intuicyjne. Wszystko jasne jest. A piesek jak? Jack. Jack. Jack Sparrow. No i dobra, no i jesteśmy. No i fajnie. Przynajmniej drugi Volkswagen, nie? Tak się zastanawiałem, kurde, czy mnie wpuścicie w ogóle, bo to jest piątka, wy tylko czwórkami jeździcie. Kurde, Ale to są dwa opcje jakieś, kurde. Tu jest francuskie T4, a tutaj jest, nie wiem, Fiat włoskie. To są różne te czwórki. Nie, u nas nie ma rozgraniczenia. Także jeździmy też czwórkami, to jest czysty przypadek. No nie do końca przypadek, no ale nie skupiamy się tylko na jednej marce. Nie? Gdzie tu się można najlepiej tak nie przeszkadzać? Ja tutaj powiem, jestem pierwszy raz, bo tu dostałem namiary od widza któregoś mojego, nie? Spodobało nam się to, nie wiem, no, tu niby nie można wjeżdżać, bo tam jest szlaban, ale tu wszyscy wjeżdżają, więc gdzieś na równym po prostu, gdzieś między drzewa i tyle się wcisnąć i tyle, nie? Byle nie tu, bo chcę mieć ładny widok z okna, jak się rano obudzę, a to jest krzywo w ogóle. Dobra, to ja tu chwilę jeszcze zobaczę, gdzie tu się można najlepiej tak równo, żeby nie wypadać z łóżka, nie? Ja muszę mieć równo, przynajmniej w tą stronę, bo tak w górę albo w dół mogę, delikatnie, ale na boki to nie, musi być równo. A fajne okulary masz te, też się zastanawiałem nad takimi, właśnie to jest fajne, no. Tylko do jazdy są. Bo te to ja mam takie, że one mi ściemniają jak to słońca są, ale jak coś przy samochodzie robię i wchodzę do garażu i z garażu, to nic nie widzę, kurde. Jak jest, proszę Ciebie, jak jest jasno i wchodzisz w cień, nie? I proszę Cię, to wtedy nic nie widzisz. No, dokładnie. No, to tylko do okulary, no, w każdej chwili o co mogę przypomnieć. Mój kolega taki mam zresztą w pracy, pracowaliśmy. W ogóle nie noszę, bo nie lubię, wiesz, powinienem, ale nie lubię, nie? No ja muszę, bo ja bez okularów to jak taka ćma, nic nie widzę, nie? Dobra, ustawiaj się i chodź do stołu. Patrzymy, gdzie tutaj. Jak tam, panie, wędrówka dookoła jeziora? Specalité de la maison la pissoir laconique. Dokładnie. I tak nie jest, bo Robert tutaj pizzę przywiezie. A ty, to jest Pucka! Kaszebę przejechali. A co, fajne światło, to party jakieś, ten, coś? Tak. Panie, co pan, od tyłu wjeżdżasz? Robert cały warsztat rozwinął, kurde. Ale jeszcze tylko imadła brakuje. A to masz coś na ostro i na te? Dzień dobry. Straże przyjechały, jeżdżą. Artur, bo ja dzisiaj mam wolne, co nie?